Historia Europy Wschodniej to dzieje styku kultur wschodu i zachodu. Polska i Węgry u schyłku średniowiecza, a później w renesansie, stanowiły tygiel narodów. Graniczyliśmy z plemionami koczowniczymi na wschodzie, ludami bałtyckimi na północy, opieraliśmy się naporowi tureckiemu i tatarskiemu. Odcisnęło to piętno na naszej historii i ukształtowało pierwszą Rzeczpospolitą. Nie bez przyczyny umożliwiło to niezwykły rozwój naszej sztuki szermierczej. Na początku nasze tradycje niewiele różniły się od tych na zachodzie Europy, czy to we Włoszech, czy w Niemczech. Używaliśmy tych samych mechanik, korzystaliśmy z tych samych broni, mieczy, kordów, a następnie krótkich szabel. Na przestrzeni epoki baroku kształtuje się nasz styl narodowy szermierczy. Podobnie jak u Węgrów, najbardziej widoczne jest to w stosowanym przez nich rodzaju broni. Ostateczny kształt polskiej szabli to koniec XVII wieku, węgierskiej początek XVIII. Każdy z nich miał jednak swój wspólny rdzeń, który ukształtował szermierkę szablą na zachodzie. XVIII wiek, mimo że stanowi schyłkową epokę naszego narodowego stylu, jest świadkiem spotkania wielu bardzo rozwiniętych systemów władania szablą w Europie Wschodniej. Świadczy o tym fragment rozprawy polskiego kaznodziei i pisarza Franciszka Salezego Jezierskiego. Zdaje się, że jak wesołość ma swoje powierzchowne znaki, które są charakterami narodów w ich tańcach, tak i poruszenie złości ma swój charakter w porwaniu się do żelaza. Węgrzyn tnie na odlew, Moskwicin z góry, Turczyn ku sobie, a Polak na krzyż macha swoją szablą. Węgrzy nie pozostawili po sobie za wiele literatury, jednak ich system był niezwykle popularny na terenie całej Europy. Dzieje się tak ze względu na ich najważniejszy towar eksportowy, tzw. węgierskich huzarów. Jednostka ta stała się podwaliną do wszystkich jednostek lekkiej kawalerii Europy całego XVIII wieku. Jednym z najważniejszych aspektów tego systemu jest tzw. węgierski odlew. Polegał on na nie tyle pojedynczym cięciu z lewej, jakby sugerowała nazwa, a mocnym zamachowym działaniu z całego ramienia. Daje to bardzo potężne cięcia zamachowe, które zamykają linię. Z drugiej strony młyniec umożliwia szybki powrót do pozycji. System ten był bardzo poważany przez wielu mistrzów tejże epoki. Z drugiej strony tworzyła ta szkoła bardzo wiele odłamów bądź systemów będących potomkami. Między innymi tzw. counterpointa, przypisywana Fryderykowi Wielkiemu, który połączył w niej system szpady oraz ciężkiego cięcia węgierską szablą. Turcy, którzy stali się ważnym przyczynkiem do popularności szabli w Europie, wykształcili bardzo ciekawy i dobrze opisany styl przez zachodnich nauczycieli od średniowiecza. Mimo bardzo wielu tradycji treningu i szkolnictwa, Imperium Otomańskie pozostawiło niewiele materiałów własnych. Jednak opisy Europejczyków pozostają bardzo spójne. William Eaton, znany angielski podróżnik, w swoim opracowaniu dotyczącym imperium podkreśla popularność i szacunek do cięcia od dołu. Cięcie to znane było pod wieloma formami i wykształciło wiele stylów znanych jako tzw. tureckie cięcia czy tureckie rozbrojenia, polegające na przyjęciu cięciem od dołu ciosu i przez wyminięcie trafienie w przeciwnika po zewnętrznej w ramię bądź tył głowy, często dekapitując przeciwnika. Jednak najbardziej charakterystycznym było cięcie, które do Europy przedostało się przez nasz kraj. Piekielna Polska czwarta, znana z wielu podręczników saksońskich i austriackich, była bardzo niebezpiecznym cięciem lubianym przez Polaków, znanym w naszym kraju pod wieloma postaciami. Cięto od dołu, po zwodzie czy zejściu, zarówno fałszywym, jak i prawdziwym ostrzem, czyli jedną i drugą stroną ostrza. Płatano brzuch, nadgarstek czy spód kolana. Sztuka krzyżowa to jednocześnie bardzo trywialny i skomplikowany termin. Oznacza dwa cięcia po krzyżu, wykonywane w ten czy inny sposób. Istotną jest metoda pracy ręki, zwany młyniec, który jest zapożyczony przez nas ze wschodu. Spaja on dwa światy szermierki, wschód i zachód. Działanie to, zwłaszcza widać na konstrukcji najbardziej charakterystycznej polskiej szabli. Szabla husarska dzięki specyficznej konstrukcji kabłonka, dużo węższej rękojeści niż rękojeść węgierska oraz specyficznie ułożonego
palucha pozwala na bardzo rozbudowaną pracę dłoni na rękojeści. Szabla ta, zwłaszcza po Wiktorii Wiedeńskiej, rozwinęła się nie tylko na terenie Polski. Wiele jej nietypowych form można zaobserwować w Austrii, którzy zaadaptowali ten styl oparty głównie na właśnie pracy nadgarstka i rozpropagowali ich dalej. Między innymi tworząc system pod szablę M1796 systemu generała Gasparda Le Marchanta, Brytyjczycy wprowadzili ją na swój arsenał. Dzięki temu system polski, jako już potomek, rozpropagowany został na wiele krajów całego świata. Zmierzch wschodniej szermierki przypada na XIX wiek, gdzie rozbiory, germanizacja powodują zanik polskiej szkoły władania szablą. Z kolei Rosjanie oddają swój styl francuskim nauczycielom, a Węgrzy ulegają metodyce włoskiej, która przekształca ten styl pod konwencję pojedynku i upraszcza metodę. Ostatecznie style te zanikają, pozostawiając jedynie niewielkie odłamy i szkoły dostosowane do konwencji walki pojedynkowej. Powoli rodzi się sport, który powoduje powolny zanik dawnej bojowej metody. W Polsce do II wojny światowej dominuje szkoła francuska, tkwiąca jeszcze korzeniami w stylu węgierskich huzarów, jednak polska sztuka krzyżowa zanika zupełnie. No, nie zupełnie. Od lat 90. rozwija się ruch związany z dawnymi europejskimi sztukami walki, czy tam z angielskiego HEMA, Historical European Martial Arts. Wiąże on w sobie badania i działania typowo naukowe związane z badaniem źródeł i traktatów zachowanych w europejskich bibliotekach oraz sport. W tym momencie już poważny, turniejowy, w którym odbywają się zawody w Polsce oraz typu Mistrzostwa Europy. Działania całego ruchu związanego z dawnymi europejskimi sztukami walki skupiają się na tym, aby odtworzyć te dawne sztuki w ten sposób, w jaki robili to nasi przodkowie.